Czym zajmuję się w fundacji? Trudne pytanie, dlatego że ta funkcja i mój zakres odpowiedzialności zmieniał się przez lata. Jestem, jakby nie było, założycielem i fundatorem Orlej Straży, również prezesem i jednoosobowym zarządem. To powodowało, że przez pierwsze miesiące istnienia, o ile dobrze pamiętam, pierwsze 7 miesięcy, byłem, można powiedzieć, człowiekiem orkiestrą, czyli zajmowałem się dosłownie wszystkim. Od spraw rozliczeń finansowych, po wszystkie wyjazdy, spotkania, pomoc, projekty, ich rozliczanie, pilnowanie, wyjazdy zagraniczne, czyli wszystko to, co jest naszym dniem codziennym. Ale na szczęście wraz z rozwojem fundacji i wsparciem, jakie otrzymałem od kolegów, którzy teraz razem ze mną tworzą Orlą Straż, zakres mojej odpowiedzialności powoli się zmniejszał i może troszeczkę bardziej specjalizował. Ludziom bardzo często wydaje się, że praca w organizacji humanitarnej to są ciągłe wyjazdy do różnych krajów, na różne kontynenty. Tymczasem większość naszej pracy to jest praca biurowa, to jest praca przed komputerem, z telefonem przy uchu. Wyjazdy są tak naprawdę 3-4 razy w roku i to są to wyjazdy na tydzień, 2 tygodnie. Natomiast przez cały czas, przez pozostały czas działamy tutaj na miejscu. Ja osobiście zajmuję się pisaniem artykułów, prowadzeniem mediów społecznościowych, pokazywaniem tego wszystkiego, co robimy tam, odbiorcom, darczyńcom tu w Polsce. Dzisiaj wygląda to tak, że oczywiście nadal jeżdżę i biorę udział w zbiórkach, ale też dużo zbiórek odbywa się już bez mojego udziału i chłopakom świetnie to idzie. Druga rzecz to wszelkiego rodzaju spotkania i tutaj mam na myśli spotkania z urzędnikami i spotkania z darczyńcami, z innymi fundacjami, ze wszystkimi ludźmi, którzy chcą z nami współpracować po to, żeby w sensowny sposób nieść pomoc innym. No to jest zwykle, nie chcę powiedzieć na moich barkach, ale jest moją robotą. No rzeczy prozaiczne, tak, bardzo często nie można się do mnie dodzwonić, a to z tego powodu, że telefon prywatny jest jednocześnie telefonem fundacji i powoduje to taki, a nie inny stan rzeczy. Moje rekordy to jest, nie wiem, na przykład 4,5–5 godzin dziennie spędzonych na rozmowach telefonicznych z naszymi darczyńcami, współpracownikami, a czasami z ludźmi z zagranicy, bo to też są rozmowy z współpracownikami na przykład z Iraku, z ludźmi, którzy się stamtąd z nami skontaktują, prosząc o pomoc. Do tego dochodzą projekty z innymi organizacjami, współpraca z tymi ludźmi, z organizacjami na miejscu, które wykonują tak naprawdę wszystkie te czynności, bo my jesteśmy tylko takim pomostem, przekazujemy środki na pomoc, a tak naprawdę oni na miejscu, te organizacje, które na pewno już niektóre znacie, tak naprawdę one zajmują się wszystkim i naszą rolą, moją również, jest bycie z nimi w stałym kontakcie. Podczas wyjazdów również utrzymywanie tego kontaktu, bo to jest tak naprawdę bardzo ważne. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli nie tylko o nich jako organizacji, ale o nich jako o ludziach. Przyjaźnimy się z nimi zawsze, jak jeździmy za granicę, głównie do Iraku. Śpimy u nich w domach, znamy ich rodziny, więc jesteśmy tak dosyć blisko z nimi związani. W środowisku pomocy humanitarnej często słyszę, że jest to niewłaściwe podejście, że nie powinno się przyjaźnić z organizacjami, z którymi się współpracuje. My mamy zdecydowanie inne zdanie na ten temat. Uważamy, że trzeba znać tych ludzi, trzeba się z nimi przyjaźnić, ufać im i budować też zaufanie do nas, bo tylko tak jesteśmy w stanie skutecznie działać, skutecznie pomagać. Moją rolą na chwilę obecną jest prowadzenie biura fundacji, żeby ono funkcjonowało, egzekwowanie obrotu materiałowego, obrotu dokumentami, ale również organizowanie zbiórek. Główną formą zbiórek, które organizuję, są to spotkania w kościele. W ramach mszy świętej, krótkie 3–5-minutowe wystąpienie, zakończone zbiórką do puszek. Praktycznie nie było roku,
żebym nieraz kilkukrotnie nie wyjeżdżał za granicę. No nawet w tym roku, gdzie staram się to maksymalnie okroić, mam za sobą w chwili obecnej wyjazd do Iraku, 2 wyjazdy na Ukrainę, kolejny wyjazd do Iraku odwołany w ostatnim momencie, a teraz być może czekają mnie do końca roku 2 kolejne wyjazdy zagraniczne, czyli będzie ich 5 takich dłuższych. Podczas wyjazdów spotykamy się z ludźmi, którym już pomogliśmy, albo z ludźmi, którzy czekają na naszą pomoc, proszą o takie spotkania. Robimy dokumentację, ja zajmuję się robieniem zdjęć, nagrywaniem materiałów, tak jak w tym momencie nagrywam sam siebie, i montowaniem, później pokazywaniem tego, w jaki sposób działamy, bo pomoc humanitarna, organizacja charytatywna, taka jak my, musi działać na wielu frontach, czyli pozyskiwać darczyńców wśród osób prywatnych, wśród firm, gdzieś zaistnieć, bo inaczej nie da się zebrać funduszy na pomoc, więc działamy tu, żeby zebrać środki na miejscu, w krajach, w których pomagamy, czy jest to Irak, Egipt, czy Ukraina. W tym momencie są jeszcze inne miejsca, o których będziemy wspominać, mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości. W tym roku udało się zorganizować już 32 zbiórki. Ubiegły rok był rekordowy, to była cyfra 44. Natomiast od samego początku, kiedy się tym zajmuję, śmiało została przekroczona ilość 100 naszych wystąpień w polskich kościołach. Podejrzewam, że to jest w granicach 110-120 wystąpień. Darek zajmuje się administracją, wszelkimi sprawami finansowymi. Jeździ też na zbiórki, opowiada o tym, co robimy szerokiemu gronu odbiorców, organizuje te zbiórki. Bartek zajmuje się, jest taką twarzą fundacji, więc zajmuje się i kontaktami z mediami, i z innymi organizacjami. I cały czas siedzi z telefonem przy uchu, rozmawia z ludźmi, i zarówno naszymi darczyńcami, i ludźmi, z którymi współpracujemy i w Polsce, i za granicą, więc każdy z nas ma swój kawałek tortu, każdy z nas ma swoje obowiązki, stara się je robić jak najlepiej. Zakres prowadzenia biura fundacji nie jest jakiś spektakularny. Jest to szara, codzienna działalność, obrót materiałowy, czyli muszą być puszki, muszą być naklejki na puszki, muszą być ulotki. Trzeba pilnować, żeby na każdą wydaną przez Fundację złotówkę było potwierdzenie. Pilnuję, żeby do biura docierały faktury, żeby docierały potwierdzenia o przelanych środkach. Dostaję sygnał o o potrzebie wysłania pieniędzy na prowadzenie naszego sierocińca. Zbieram te środki, wysyłam te środki, dopilnowuję, żeby dotarło potwierdzenie, dopilnuję, żeby dotarła dokumentacja cała na temat realizowanych przez nas projektów. Tak wymyśliłem sobie tą fundację, żeby układy między nami były przyjacielskie, czy też może koleżeńskie, a nie wyobrażam sobie, żebyśmy używali tutaj jakichś funkcji, czy jakichś bardziej sformalizowanych systemów. Ideą jest, aby Orla Straż nie przekroczyła nigdy swoją wielkością 10-osobowego zespołu i to pozwala nam współpracować. No jest nas obecnie 4, spotykamy się, znamy się wszyscy, jak jest takie piękne polskie przysłowie jak łyse konie, znamy swoje dobre i słabsze strony, no i co, no jakoś staram się to wszystko spinać. Znamy się osobiście, znają się nasze rodziny, czasami odwiedzamy siebie prywatnie. Myślę, że jest to takie bardzo mocne koleżeństwo, wręcz może przyjaźń i opieramy się na zaufaniu. Wprowadzenie biura z jednej strony nie ma nic ekscytującego, natomiast ja mam olbrzymią satysfakcję z tego, że biuro żyje. Że biuro żyje, że działalność bieżąca jest realizowana i może wydać się to dziwne, ale przeżywam naprawdę olbrzymią satysfakcję, kiedy analizuję wydatki z bieżącego miesiąca i okazuje się, że na każdą wydaną złotówkę mamy udokumentowanie, mamy potwierdzenie, mamy fakturę. Wydaje mi się, że moi współpracownicy po 6 latach, niektórzy prawie
współpracy dalej są ze mną i robimy to, co robimy, wydaje mi się, w sposób sensowny, no to pokazuje, że spotkałem naprawdę dobrych ludzi na swojej drodze i tylko tak trzymać. Ale mam też świadomość tego, że próbowało w międzyczasie współpracować z nami 10 osób, które sukcesywnie się wykruszyły, więc pewnie ta współpraca prosta nie jest. Tak więc robiłem kiedyś dużo, teraz robię znacznie mniej, spinam w jakiś tam sposób, staram się przynajmniej zespół. Broń Boże, nie mam takich zapędów, żeby tutaj chłopaków czy współpracowników motywować, bo to są ludzie naprawdę świadomi i bardzo wysoko sobie cenię ich zaangażowanie i motywację i naprawdę moją rolą nie jest tutaj w żaden sposób. Ja zresztą mam z tym problemy i chłopacy mi czasem zwracają uwagę, że byłoby miło, jakbym kogoś pochwalił albo powiedział, że coś jest dobrze. No, u nas to tak wygląda, że jak robota jest zrobiona, to jest napisane OK i albo super i no idziemy dalej. Może też dlatego, że jest nas mało i po prostu nie ma czasu za bardzo na to, żeby patrzeć w tył, bo cały czas czekają na nas rzeczy z przodu.